Witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Borowiecka. To jest 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i online oczywiście, bo mamy rok 2020. Witam wszystkich, którzy nas oglądają. Witam moje koleżanki, moich kolegów dziennikarki i dziennikarzy i zachęcam oczywiście do zadawania również pytań i włączania się w rozmowę z ekipą. A ta rozmowa będzie dotyczyć jednego z filmów konkursu głównego, filmu Bliscy, w reżyserii według scenariusza Grzegorza Jaroszuka. To jeszcze przypomnę, że to jest drugi film Grzegorza Jaroszuka i drugi pełnometrażowy i drugi w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni po Kebabie i Horoskopie. I już witam też gości. To może zacznijmy od Grzegorza Jaroszuka, reżyser, scenarzysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, Dzień mamy dobry. takie Bardzo opanowane dziękujemy za powitanie, że zaproszenie. machamy do siebie, żeby było widać, że jesteśmy i że się widzimy i że się słyszymy. Jest oczywiście producentka Agnieszka Kurzydło. Dzień dobry. Tak, włączamy Dzień dobry. mikrofony, też pani. Tak, Agnieszka. dokładnie. Zgadza się. Są aktorzy Olaf Lubaszenko. Dzień dobry, dobry Dzień wieczór. dobry. Kłaniam się. Izabela Gwizdak jest też z Dzień nami. dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Jest Adam Bobik. Dzień dobry. Dzień dobry. Można też się ukłonić. Są operatorzy obrazu Robert Lis. Dzień dobry. Dzień dobry. I Magnus Borge też z nami jest. Dzień dobry. Tak? Jest odpowiedzialny za montaż Krzysztof Komander. Dobry. Jest scenograf Paweł Baryła, tak? Dobrze pamiętam? Jest, tak? Fantastycznie. Baryłał się. Jest, tak, zgadza się. I jest oczywiście także kompozytor Petr Ostrouchow. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo nam miło, że pan dołączył. Proszę państwa, oczywiście chyba nikogo nie pominęłam, prawda? Mam wrażenie, że wypada na początek zapytać, kiedy się państwo widzieli w tym składzie ostatnio. Chyba w tym składzie to W tym po składzie to w ogóle skończeniu nie zdjęć. W tym składzie to nigdy. Tak, w Nigdy. tym składzie w całości to Zupełnie nigdy nigdy. rzeczywiście. No, Tak, bo Petru jakby nie miał specjalnie okazji, żeby się spotkać z aktorami i nie był u nas na planie, natomiast z Grześkiem spotkali się później, ale tak. Bardzo się cieszę w takim razie, że do takiego spotkania doszło. Może zacznijmy od reżysera, od scenarzysty, sprawcy tego całego zamieszania, Grzegorz Jaroszuk. Powiedziałeś już przy jakiejś innej okazji o tym filmie, że to jest kino drogi po osiedlu. Więc ja cię chciałam na początek zapytać o źródło tej historii, o to, skąd ona się w twojej głowie wzięła, bo ona jest pewną kontynuacją tej drogi, którą zacząłeś, no, nawet wcześniej niż Kebabem i Horoskopem, bo jeszcze opowieściami z Chłodni. To jest smutna komedia, myślę, tak można też powiedzieć o tym filmie. Tak. Odpowiadając na pytanie, no, punktów wyjścia było tak naprawdę parę i tak jak powiedziałaś, mnie najbardziej właśnie interesuje używanie takiego absurdalno-groteskowego poczucia humoru jako narzędzia do opowiadania o czasami poważniejszych, czasami mniej poważnych sprawach. Tutaj akurat jest trochę nawet poważna sprawa, bo jest film o skomplikowanych relacjach rodzinnych. I to było właśnie też punktem wyjścia. Chciałem zrobić film o rodzinie, bo rodzina jest takim laboratorium trochę wszystkich możliwych relacji i w bardzo skrótowy sposób można o tych relacjach opowiadać. Inspiracją było, tak jak powiedziałaś, osiedle, bo też w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że domie, ale wymyśliłem film dziejący się na osiedlu z tego względu, że chyba chciałem skonfrontować się z takim faktem, że moją taką mityczną krainą dzieciństwa jest osiedle właśnie takich bloków, takie blokowisko, że niestety to nie jest taka idylliczna kraina, jakaś tam grusza i rzeka i tak dalej, tylko po prostu bloki i mały warzywniak i bazarek na przykład. I ewentualnie Więc kaset wideo na rogu. Tak, tak, oczywiście, to nie wolno o tym zapominać. To był bardzo ważny element tej krainy dzieciństwa. Więc to było takie połączenie różnych punktów wyjścia oczywiście. No. Ale myślę, że te właśnie te, które teraz wymieniłem, były najważniejsze. Tak.
Jeszcze cię na chwilę pozostawię przy głosie, dlatego że chciałabym o to twoje przywiązanie do właśnie tego absurdu, do groteski zapytać, bo też po obejrzeniu filmu trochę zaczęłam w internecie prowadzić poszukiwania, co już na ten temat zostało powiedziane, bo film był pokazywany między innymi na festiwalu Off Camera, ale też natrafiłam na twój doktorat o absurdzie i tam sporo nawiązań i sporo nazwisk reżyserów, których filmy analizowałeś i to są oczywiście nazwiska fińskie na przykład, także amerykańskie, są bracia Coen, jest Kaurismäki, ale też oczywiście jest dużo nazwisk czeskich, więc jakbyś troszeczkę mógł też opowiedzieć o tym, może bardziej ogólnie, o tym swoim podejściu do opowiadania historii i o tej drodze bardzo autorskiej i bardzo, myślę, której jesteś wierny, opowiedział nam. W kontekście oczywiście filmu Bliscy, ale też gratulujemy tej drogi do doktoratu. Dziękuję bardzo. No, znowu jestem tak zaskoczony, że ten temat pojawia się w sytuacji, w której nie zakładałem, że się będzie pojawiać, ale ja punktem wyjścia do takiego myślenia właśnie o absurdzie jako narzędziu do opowiadania historii jest taki punkt wynikający z mojego osobistego przekonania, że taką zwykłą rzeczywistość, jaką uważamy za zwykłą, za normalną, od popadnięcia w zupełny właśnie absurd, dziwną groteskę, czasem nawet jakiś taki niepokojącą rzeczywistość, że tą zwykłą rzeczywistość od tego dzieli bardzo małe przesunięcie akcentów, znaczeń, że wystarczy bardzo niewielki sposób zmienić sytuację i ona zaczyna przeobrażać się właśnie w taki czasami nawet groźny absurd. I w filmie Kebab i horoskop to wynikało z tego, że to była historia o dwójce z pseudo-specjalistów od marketingu, którzy mają uratować sklep z dywanami przed upadkiem. I to trochę było tak narzucone tym postaciom z góry. I w filmie Bliscy interesowała mnie sytuacja, kiedy bohater, podejmując pewne decyzje, zaczyna sam trochę przekształcać tą rzeczywistość. Swoimi działaniami zaczyna ją przekształcać właśnie w tym kierunku, o którym mówiłem, czyli w takim dziwnym kierunku i ta dziwność rzeczywistości, ten absurd zaczyna stawać się coraz bardziej może nawet opresyjny dla bohaterów i trochę streszczam takie moje właśnie podejście, taką taktykę reżyserską w podejściu do tego tematu absurdu i właśnie jak tego do tej pory używałem. Tak, no to tak plus minus w ten sposób. I oczywiście nazwiska, które wymieniłaś są dla mnie bardzo ważną inspiracją. Aki Kaurismäki, bracia Coen, to bardzo ważne dla mnie filmy. Ja tutaj tak trochę autorytarnie rozdzielam głos, bo mamy takie okoliczności, jakie mamy i też nie widzę ewentualnie, żeby państwo, nie widzę tych znaków niewerbalnych, że państwo chcą dojść do głosu, ale proszę się nie krępować, gdyby państwo w każdej chwili chcieli coś dopowiadać, to oczywiście bardzo proszę. A teraz chciałabym, może w 2 zdaniach ja powiem dla tych z państwa, którzy być może oglądają nas i nie zobaczyli jeszcze filmu, że to jest historia rodzinna, jest ojciec, 2 dorosłego rodzeństwa, którzy mają dosyć rozluźnione kontakty. No i dzwoni do nich ojciec pewnego dnia, że matka uciekła i okazuje się, że no, była królową hazardu i trzęsła całym osiedlem. I to jest ten początek, ten świat, w który nas Grzegorz Jaroszuk zabiera. Więc ja bym chciała się zwrócić do aktorów. Izabela Gwizdak, Adam Bobik i Olaf Lubaszenko, którzy grają właśnie tę rodzinę bardzo specyficzną. O państwa pierwszy kontakt ze scenariuszem i z tą historią, o pierwsze wrażenia i o sposób, w jaki państwo myśleli o tych postaciach przy czytaniu i jak one się wykuwały później na planie. Dawaj, córeczko. Ja zbieram je. Izabela Gwizdak, bardzo proszę. Okej, teraz, bo musiałam włączyć ponownie mikrofon, bo przebijał. Chyba wcześniej chciałam dojść do głosu. Więc w związku z tym byłam skupiona na wiadomościach od ekipy technicznej, więc byłam pomiędzy
słuchaniem pani pytania, a włączaniem mikrofonu. Czy to Więc powtarzam? jakby mogło mi pani jeszcze raz Powtarzam w takim powiedzieć. razie w dużym skrócie. Opowiedziałam mniej więcej, od czego się zaczyna ta historia i jakie są relacje między Państwa postaciami. A proszę o takie wspomnienie, refleksję z pierwszego czytania scenariusza, pierwszego kontaktu z tą postacią Marty, siostry Piotra, córki ojca, bo ojciec chyba jest bez imienia w tym filmie. I o to, jak ta postać tworzyła się. Później już oczywiście na planie w relacji do aktorów, ale też w rozmowach z Grzegorzem Jaroszukiem. Tak, muszę przyznać, że to było bardzo dawno temu dla mnie, więc trochę tak już przez mgłę pamiętam te wspomnienia. pierwsze kontakty ze scenariuszem. Bardzo mocno pamiętam casting do tego filmu prowadzony przez Grześka i następnie spotkanie jako drugi etap z Adamem, no, żeby sprawdzić, czy pasujemy do siebie jako rodzeństwo i spasowaliśmy, więc super. Pamiętam te wszystkie takie prace przed już wejściem na plan. Bardzo spokojnie, bardzo dobrze, tak w takim skupieniu już jak Olaf do nas dołączyłeś, znaczy jak po prostu spotkaliśmy się wszyscy razem z Grześkiem. Nie wiem, po prostu było super. Ja też w związku z tym, że to jest mój debiut fabularny, to po prostu nie mam aż tak wielu opcji, żeby porównywać, czy to było inaczej niż zwykle. Było bardzo szczerze od każdej ze stron. I ta szczerość, i takie zaangażowanie, i takie pragnienie opowiedzenia prawdy pozostała do samego końca, do ostatniego dnia, więc ja to tak zapamiętałam. Dziękuję. Panie Adamie? Mój pierwszy kontakt ze scenariuszem i z postacią. Znaczy pierwsza to była informacja o castingu, że będzie robiony taki film i żebym przygotował sceny do 2 postaci. Postać Piotra i opis tej postaci wyglądał następująco. Łysiejący 30-letni grubasek. Sobie pomyślałem, okej, dziękuję, to już tutaj skończył się mój casting. A druga postać to był Piotr, a tutaj był gościu. I gościu to był taki cwaniaczek, więc pomyślałem, tutaj mogę o coś powalczyć. Ale spotkaliśmy się z Grzesiem i Grzesiu jednak zdecydował się na mnie. Potem, tak jak Iza się spotkała ze mną, to ja się spotkałem z Izą. Potem spotkaliśmy się w trójkę z Olafem, co było dla mnie bardzo miłym doświadczeniem, bo ja mam taką anegdotkę o Olafie. Jak miałem 12 lat, to pierwszy autograf, jaki dostałem, to był właśnie od Olafa Lubaszenki. Nosiłem ten autograf w portfelu, później go zgubiłem. A teraz było mi dane zagrać z Olafem, więc takie zbieg okoliczności, bym powiedział. I co? Ja musiałem bardzo mocno polegać na reżyserii Grzegorza, bo ta postać była tak jakby bardzo odległa ode mnie, więc rozmawialiśmy sobie, budowaliśmy sobie tę postać, ale potem już na planie musiałem, że tak powiem, podążać za jego uwagami, żeby nie fałszować za bardzo. Musiałem tak naprawdę mu zaufać i tyle, więc jak coś poszło nie tak, to wina Grzesia. Dziękuję. Dziękuję. To może zaraz jeszcze poprosimy Grzegorza o komentarz, ale jeszcze panie Olafie. Znaczy ja jeszcze dopytam w takim razie, panie Adamie, czy się udało w takim razie poprosić jeszcze raz Olafa Lubaszenka o autograf do noszenia w portfelu i już nie zgubić tym razem? Nie prosiłem już drugi raz Olafa. Olaf? Panie Olafie. Może teraz. Jestem w szoku głębokim z kilku powodów. Po pierwsze, Adam, nie mówiłeś nic. Nie mówiłeś, że to ty byłeś wtedy. Przepraszam. A jeszcze najważniejsze jest to, że byłeś tam z Cezarym Pazurą, a autograf wziąłem od ciebie. To jest zazwyczaj najważniejsze. Nie wiem, czy wiesz, ale Cezary Pazura jest członkiem jury w tym roku, więc spokojnie.
Nic nie mówił. Tak, żebyś nie wpływał, po prostu nie wpływał na decyzję. Tak, to Wpływa. wszystko się ułożyło bardzo dobrze, tak jak powinno było się ułożyć. Panie Olafie, ale dla pana Także, kontakt z tą Adasiu, postacią i Grzegorzem. Dasiu, moje pióro jest do twojej dyspozycji i zawsze ci wszystko podpiszę. Co do Grzegorza, ja chcę powiedzieć, że nie wiedziałem, że jesteś doktorem, ale bardzo ci tego gratuluję i bardzo Dziękuję bardzo. bardzo ci tego zazdroszczę, ale chcę to powiedzieć bez złośliwości, że reżyser Jaroszuk jest doktorem, który nie wypisuje recept. Natomiast poszukuje diagnozy i to jest bardzo ciekawe. Jest raczej kimś, kto bardzo uważnie wpatruje się w materię, z którą obcuje, słucha jej uważnie. Może nawet bardziej słucha niż się przypatruje. Nie wiem, to są moje uczucia, ale ma niesamowity słuch na tempo, na rytm, na to, ile powinny trwać pauzy, na każde najmniejsze nawet westchnienie. Więc nie wiem, który zmysł u ciebie, Grzesiu, jest dominujący, ale sam tego nie potrafię odgadnąć. Myślę, że są równie ważne. Krótko mówiąc, była to przygoda, podróż, bo to była podróż, jak słusznie ktoś tu powiedział, że kino drogi, chociaż akcja dzieje się w promieniu kilku, góra kilkunastu pewnie kilometrów. Podróż przede wszystkim w głąb siebie i to kilka postaci tę podróż odbywa. Cała rodzina, którą tu widzimy, czyli Izunia, Adaś i moja skromna osoba, która tu świeci, bo ja po prostu usiadłem za blisko lampy i trochę wyrwałem się jak Filip z konopi. Ale generalnie chciałem powiedzieć, że nie tylko my tu jesteśmy bardzo podobni do siebie z córką i z synkiem, ale w ogóle wszyscy wyglądamy bardzo podobnie. Dzisiaj na tym spotkaniu zoomowym wszyscy jesteśmy w takich małych ekranikach i uśmiechamy się. I to jest też znak czasów. Kończąc przydługą, jak zwykle, wypowiedź, powiem, że ta podróż w głąb siebie była fascynująca, ponieważ towarzyszył jej przewodnik, który wiedział, którędy mamy iść. Nie wiem, czy wiedział, dokąd mamy dojść, ale pokazywał nam drogę. Dziękuję ci bardzo, Grzesiu, za to, że takim przewodnikiem byłeś. Dziękuję. Ja dziękuję wam. Ja się chciałam wtrącić, Grzegorz, Agnieszka przepraszam cię Kurzyn. bardzo, bo w międzyczasie mignęła mi tutaj Karla, więc Tak, chciałam dołączyła do ją nas. koniecznie przedstawić. I would like to O jest. say thank you to Carla, our Czech producer. Hello, Carla. She joined us, so hello, Carla. Hello. I'm so sorry. It is. We are outside Bardzo of the city mi in the przykro, mountains że with my little son, but jestem I, teraz z moim wanted to synem join poza very badly miastem, because, ale we chciałam spoke with dołączyć Agnieszka. do Of course, Państwa, this is ale very rozmawiałam z special film, Agnieszką, for bo me. to So wyjątkowy I'm film sorry dla I mnie. cannot be here from the Przykro mi, że beginning nie till było the mnie end, od but, samego at least początku i do these few końca również minutes mnie I'm nie so będzie, ale happy chcę być tu to przez see you chociaż all, kilka and I minut. can't, Cieszę się, że Was widzę wait to have, i nie mogę premiere się of the film in the doczekać Czech Republic premiery because we filmu w have a Czechach, big belief in the bo film. bardzo We have a wierzymy big w ten belief in film, the director, because w we really reżysera, loved his first film, bo and, bardzo podobał nam się jego and pierwszy it's film just such a wonderful cooperation i between Poland and Czech Republic, wspaniale and I'm so nam happy się that thanks to współpracowało. Dziękuję Agnieszka, bardzo we're able Agnieszce, to co-produce. So, ponieważ wspólnie so produkowałyśmy beautiful ten film. and such a Piękny beautiful films film. that you make in Poland. So, Robicie w Polsce piękne congratulations, filmy, Agnieszka, więc and the whole gratuluję team Agnieszko that you i made chciałabym it. pogratulować całemu zespołowi. I just can't wait to release the Nie film mogę in the się Czech doczekać, Republic. And aż film congratulations to you all. zostanie wprowadzony do kin Thank w you, Czechach. Carla, and Carla. congratulations to you. Thank you so much. Dziękujemy bardzo. My również gratulujemy. Bez Ciebie nie udałoby Thank się you tego as well. zrobić. Tysiąckrotne Okay, dzięki. so- Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, się cieszymy, że pani Karla do nas dołączyła, chociaż na chwilę. To może ja jeszcze do tych kwestii budowania obsady i budowania tego świata z Grzegorzem bym wróciła, ale to w takim razie producentki zapytam. Agnieszka Kurzydło, Karla Strojakowa o pracę nad tym filmem. Pani Agnieszko, może od pani jednak zacznę, bo to jest dłuższa trochę droga z tym filmem, ale też dłuższa droga w ogóle z Grzegorzem Jaroszukiem, bo przecież to nie pierwszy wasz wspólny film, więc proszę trochę opowiedzieć, jak ta praca nad bliskimi się toczyła. No, jak się toczyła ta praca doprowadzająca do tego, że ten film powstał tak naprawdę.
To nie było łatwe i gdyby nie Karla, to by się po prostu nie udało, więc okazało się, że nasi czescy partnerzy nam w którymś momencie zaufali, ale zaufali nam tylko dlatego, że scenariusz Grzegorza był po prostu wspaniały. Karla i Grzegorz znali się też wcześniej. Karla zna w filmie Grześka. I to było jakoś naturalne. Dołączył do zespołu część teamu scenograficznego. No, w trakcie montażu, chociaż to było planowane właściwie od początku filmu, muzykę skomponował Petr Ostrołuchow. Współpracowaliśmy też z bardzo fajnym studiem w Czechach, postprodukcyjnym, które przyznaję, że bardzo nas potraktowało elegancko, jeżeli chodzi o finanse, bo faktycznie droga była trudna. Film film jest zrealizowany w ramach programu mikrobudżetowego. Wydaje mi się, że to jest jedyna koprodukcja międzynarodowa mikrobudżet jak do tej pory, ale mogę się mylić. No i cóż, i koniec końców udało się, dlatego że Grzegorz jest Grzegorzem. Ja mam taki stosunek do reżyserów, którzy robią kino autorskie, że mówiąc trywialnie, widziały gały, co brały. Więc oczywiście rozmawiałam z Grzegorzem o różnych rzeczach, gdy miałam inne zdanie, ale ostatecznie to jest jego decyzja. On bierze taką artystyczną odpowiedzialność za film. No i tak też się stało po prostu. Ja bardzo trzymam kciuki za wszystkie przyszłe przedsięwzięcia Grzegorza i jakby, no cóż, jestem szczęśliwa, że zrobiliśmy te 2 filmy do tej pory, może zrobimy jakiś jeszcze w przyszłości, natomiast nie, to z Grzegorzem się współpracuje tak, że jakby to nie boli, znaczy nie wiem, i jak rozmawiałyśmy wcześniej przed tym, zostają miłe wspomnienia. Więc, a nawet ciepłe, takiego formułowania użyłyśmy, bo rzeczywiście miałyśmy okazję chwilę porozmawiać też o tym przed naszym spotkaniem, jak się nad tym filmem pracowało. Pani Karo, jeszcze do pani w takim razie, mówi pani w takich ciepłych słowach o filmie Blisce. Ja bym chciała zapytać o to oglądanie czeskie tego filmu, bo też mam wrażenie, że w ogóle w Czechach to, co robi Grzegorz Jaroszuk, się bardzo podoba. I z czego to wynika? Oprócz tego, że to są po prostu bardzo ciekawe i intrygujące propozycje dla widzów. Carla, have translation or not? No, but I understand. maybe understood, but no, I can try ask in English. I wanted to ask you if... Nie, no to ja przetłumaczę, pani bo nie przetłumaczy. wiedziałam, że mam tłumaczyć też na angielski. Bardzo żałuję, że nie możemy w ogóle jako Czesi i Polacy rozmawiać w swoich własnych językach i się rozumieć, bo też trochę mi się czasami wydaje to dziwne, że musimy używać angielskiego, żeby się zrozumieć, prawda? Ale niestety tak jest. yes, I can hear you. I of course agree with everything what Aniszka said before. Oczywiście zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała pani Agnieszka. To była wspaniała współpraca, która zaczęła się od długotrwałej przyjaźni z Agnieszką i bardzo podobał mi się scenariusz, kiedy Agnieszka mi go pokazała i wcześniej już widziałam filmy Grzegorza i naprawdę wierzę w ten scenariusz. I wierzyłam w niego od początku. Współpraca zaczęła się tak, jak sobie wyobrażałam i dzięki wspaniałemu zespołowi Agnieszki i Grzegorza udało się to zrobić. Bardzo się cieszę, że mogliśmy zaprosić Petra Ostrołuchowa, który został członkiem naszego międzynarodowego zespołu. Jego muzyka jest wspaniała i wiem, że wspaniale
doskonale pasuje do filmu. Muszę powiedzieć, że to, że mogliśmy brać udział w tej koprodukcji, było możliwe dzięki Czeskiemu Instytutowi Filmowemu i właśnie dlatego powinniśmy robić koprodukcję, ponieważ czytamy takie wspaniałe scenariusze i nie jesteśmy może głównymi producentami, ale możemy pracować wspólnie z innymi zespołami, więc dzięki Czeskiemu Funduszowi Filmowemu mogłam z nimi współpracować i mam nadzieję, że nie jest to ostatni projekt z Agnieszką. Myślę, że będziemy jeszcze nieraz współpracować w przyszłości. Będzie wiele polsko-czeskich projektów, ponieważ nasze kraje są sobie bardzo bliskie i w kinie mamy wspólną tradycję, wspólną historię i mam nadzieję, że będzie się to sprawdzało przez dłuższy czas. A więc nie mogę się doczekać, aż zobaczę film w kinach, w Czechach, kiedy przyjdą ludzie, kiedy będzie można się tym podzielić się tymi momentami, tymi uczuciami, bo jest to tak wspaniały film. Tak, ja myślę, że... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że my wszyscy, jak tutaj jesteśmy w Gdyni i wszyscy Państwo tam, gdzie Państwo są i wszyscy, którzy nas oglądają, też nie mogą się doczekać, kiedy się spotkamy w kinie i zobaczymy film Bliscy na takiej kinowej premierze. Wait to see the film. Pani Karla wspomniała oczywiście Petra Ostrołuchowa, który napisał muzykę fantastyczną do filmu Bliscy, więc tutaj bym wywołała i pana Petra, i Grzegorza, żeby trochę o tej współpracy opowiedzieć. Może panie Petrze, zacznijmy od pana. Jak ta muzyka powstawała i jak praca z Grzegorzem wyglądała? My microphone has to be turned on. Hello everybody. Yes. Witam wszystkich. We met with Grzegorz and Krzysztof in Prague. Spotkaliśmy się z Grzegorzem i Krzysztofem w Pradze raz, zanim zaczęliśmy razem pracować. Rozmawialiśmy o filmie przez jakieś pół godziny. Grzegorz powiedział mi o swoich celach i o tym, w jakim kierunku chciałby dążyć z tym filmem, co ten film dla niego znaczy. Mówił krótko. Ja lubię pracować nad filmami, które mówią same za siebie. Nie chcę o tym rozmawiać, chcę zobaczyć ten obraz. A więc moja muzyka bierze się z tego, jak film mówi do mnie, nie analizuję tego zbyt głęboko. Tak właśnie przemówił do mnie ten film i tak się to skończyło. Spotkaliśmy się bardzo krótko, a następnie, gdy Grzegorz był w Pradze, puściłem mu nagrania demo, rozmawialiśmy przez godzinę, może dwie i tydzień później nagrywałem z orkiestrą, a więc szło to bardzo płynnie i szybko. Dla mnie była to jedna z najlepszych współprac w mojej całej karierze, więc dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Grzegorz, zbierasz dzisiaj opinie fantastyczne od wszystkich współpracowników. Znaczy nie wszyscy jeszcze się wypowiedzieli, ale myślę, że takie same będą. Jeszcze o twoją perspektywę poproszę, jeśli chodzi o muzykę. To bardzo dziękuję za właśnie takie wypowiedzi. To jest bardzo miłe i tak jak powiedział Petr, przebieg spotkań właśnie tak wygląda, jak opowiedział Petr i dla mnie to było mnóstwo odkryć tak naprawdę w trakcie współpracy z Petrem, bo pierwszym takim wspaniałym momentem, wspaniałym odkryciem to było, kiedy spotkaliśmy się właśnie drugi raz, kiedy Petr puścił mi film już z muzyką. I ja po prostu tak poczułem, że ktoś mnie tak absolutnie wspaniale zrozumiał. I to było naprawdę piękne przeżycie. I to chciałem podziękować Petrowi, bo poza tym, że to był super moment, że ktoś tak bardzo dokładnie zrozumiał, o co mi chodziło, co się jednak nie tak często zdarza, to też drugim odkryciem było to, że właśnie Petr stworzył całą konstrukcję. Ta muzyka
opowiada historię, buduje konwencje, zmienia nastrój, podkreśla, tak jak to często muzyka robi, ale też podkreśla ważne momenty w filmie. Ale to, co dla mnie było najważniejsze, to że właśnie cała konstrukcja, cała ta muzyka, którą Petr zaproponował, jest interpretacją i zarazem mojego filmu, tego co chciałem powiedzieć, i zarazem właśnie dołożeniem kolejnych znaczeń. Więc to było dla mnie wielka przyjemność i wielkie odkrycie, ta współpraca. To było wspaniałe. Ja bym chciała jeszcze teraz trochę wywołać oczywiście te okoliczności, w których się spotykamy, trochę takie warunki. I o co chodzi, że właśnie jest dwóch autorów zdjęć, Magnus Borge, Robert Lis. Proszę opowiedzieć trochę właśnie o tej pracy. No, wiem, że nie we dwójkę, tylko w kolejności. Jak to było? Yeah, maybe I start, Robert. Robert, czy mogę zacząć? Because the film was kind of shot in two different periods. Film był kręcony w dwóch okresach, a więc w pierwszym z nich kręciliśmy na zewnątrz i ja się tym zajmowałem. Miałem świetnego operatora Tomka Żukowskiego, a więc tę część robiliśmy razem. Później była długa przerwa. When they were getting going to do the interiors. I później były wnętrza. I had a kid that was just born. Wtedy urodziło mi się dziecko. Congratulations. Thank you. When we had to start location scouting and the whole process. Wtedy szukaliśmy lokalizacji i zaczął się cały ten proces. Mieliśmy dużo szczęścia, ponieważ Robert się tym zajął. Took over przejął to zadanie. Panie Robercie, to jeszcze pana część tej historii. No to w zasadzie to Magnus streścił wszystko. No, tak było. No. Okej, dobrze. W takim razie jeszcze chciałabym, skoro była wspomniana szukanie lokacji, szukanie miejsc, bo też wiem, że zdjęcia powstawały i w Łodzi, i w Warszawie, ale tutaj się w takim razie zwracam do pana Pawła Baryły, scenografa, który też współpracował z Magdaleną Dupont nad tą scenografią. Proszę opowiedzieć trochę o tym. Bardzo jest ciekawie zakonserwowany ten dom, w którym mieszka ojciec i do którego wraca rodzeństwo, Marta i Piotr. Co to są za miejsca i jak ta praca tutaj też wyglądała i konsultowanie z reżyserem tego, jak ta przestrzeń ma wyglądać. Włączamy mikrofon. Nie zauważyłem. Jest to na pewno bardzo ciekawy dom, zresztą właścicielka też jest dość ciekawą osobą. Myślę, że dużo tam się nie zmieniło od najmniej 20-30 lat. Nie robiliśmy tam dość dużych aranżacji i tak naprawdę zmieniliśmy drobne rzeczy, które przeszkadzały nam w inscenizacjach. Gość też jest bardzo konkretny w swoich decyzjach, więc jeżeli na to się decyduje, to jakby nie dyskutujemy zbyt dużo. Magda dość dużo tutaj włożyła swojej części pracy. Ja też dużo bardziej pracowałem, bardziej koordynacyjnie z tym wszystkim, bo jednak byłem tutaj i rekwizytorem głównym i jakieś techniczne sprawy, które trzeba było ogarnąć w tym projekcie, wykonywałem. Może będzie jeszcze raz zadać pytanie, przepraszam, bo dopiero się planu i mam trochę opóźnione myślenie, bo niestety robię Wszystko idzie bardzo dobrze. Ja mam ogromną prośbę, przepraszam, mam ogromną prośbę, ponieważ nasi koledzy z zagranicy na pewno się nie obrażą, a strasznie przeszkadza to, że słyszymy tłumaczenie jednocześnie w tych, więc w słuchawkach, więc jakby pani mogła nie tłumaczyć i na pewno że opowiemy. Oni zresztą rozumieją. Tak, no właśnie. Tak, to może w tej samej rodzinie. To dziękuję z góry. Dziękuję też pani tłumaczce. Dobra, oddaję głos Baryle.
Nie. Jeszcze trzeba. To wyciśnijmy coś ze mnie jeszcze, Tak. jeśli się da. To jeszcze, No to może jeszcze proszę opowiedzieć, jak ta współpraca z Magdaleną Dupont wyglądała, bo to też praca w parze. naprawdę super i uważam, że bardzo dużo się od niej nauczyłem, bo jakby film Beast jest moim debiutem i było to świetnym doświadczeniem, jakby pracowanie z Magdą i z człowiekiem o tak dużym doświadczeniu i tak dużej wiedzy. No i na pewno ten film też miał dużo śmiesznych przygód po drodze, bo jednak jest to mikrobudżet, gdzie trzeba rzeczywiście powalczyć z wieloma rzeczami, z którymi się nie walczy przy projektach, gdzie te pieniądze są jakby troszkę inne, ale to uczy też jakby innego myślenia i czasami uciekania od takich prostych rozwiązań i korzystania też w dużej części z tego, co mamy na lokacjach i to, co proponują nam miejsca, które wybieramy. No co mogę jeszcze powiedzieć więcej? No, nie wiem. Ja się wtrącę, przepraszam, bo ja mam z kolei do powiedzenia w temacie scenografia. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że tak jak Baryła powiedział, ten dom faktycznie znaleźliśmy absolutnie niesamowity i taki, jak nam był potrzebny, zakonserwowany w pewnym sensie. W drewnie zakonserwowany. W drewnie, to prawda. Natomiast tam obrazy, które możemy zobaczyć we wnętrzach, są autorstwa Magdy Dupont i bardzo chciałabym o tym powiedzieć, bo Magda je specjalnie przygotowała do filmu. No i w ogóle Magda była takim dobrym duchem całej produkcji, to na pewno Grzegorz może potwierdzić, bo trochę wszyscy się od niej sporo nauczyliśmy o tam pojmowaniu przestrzeni w filmie. No naprawdę to była absolutnie fenomenalna współpraca i chcę też wspomnieć jeszcze, że niebagatelny wkład miał Antoni Siller, to była nasza taka czeska, produkcja scenograficzna, ekipa scenograficzna, która pracowała na planie i też przygotowywała sporą część obiektu, no głównie ten dom i faktycznie, zresztą Antoni też mówi, on miał przekichane, bo musiał pracować po polsku, a później właściwie też jakoś bardzo podkreślał to, że ta współpraca z Magdą była niezwykle taka owocna dla niego. No i Baryła był absolutnie cudowny, bo był od samego początku do samego końca z nami też dużo pracował z zewnętrzami, z plenerami, ja tam faktycznie było troszeczkę pracy i generalnie to wszystko się po prostu bardzo jakoś tak spójnie poukładało i zazębiło. Także tyle na ten temat. Tak, odnoszę takie wrażenie, że to się rzeczywiście bardzo wszystko spójnie, mimo różnych przeciwności, które Państwo musieli pokonywać, układało, zazębiało i też parę dobrych duchów jeszcze było przy tej produkcji. I to wiem z naszej wcześniejszej rozmowy, Pani Agnieszko. I tutaj chciałabym jeszcze Pana Krzysztofa Komandera wywołać do rozmowy, bo montażysta. Bo podobno Pan też był takim dobrym duchem, tego się dowiedziałam, więc nie wiem, czy Pan sobie zdaje z tego sprawę. Znaczy, chyba sobie troszeczkę zdaję, dlatego że już raz zostało mi to uświadomione przez Agnieszkę, ale ja się też bardzo cieszę, dlatego że uważam, że zarówno Grześ, jak i cała ekipa zasługują na to, żeby czuwały nad nimi dobre duchy, dlatego że skoro już tak się odnosimy też trochę do całej tej sytuacji, w jakich powstawał film, czyli w sytuacjach mikrobudżetu, który zawsze jest troszeczkę skomplikowany, no to tak naprawdę muszą Państwo wiedzieć, że ten film powstał w takich bardzo rodzinnych warunkach. W sensie tak jak tutaj siedzimy, gdzieś wszyscy tak naprawdę się przyjaźnimy i jesteśmy jakąś taką zwartą grupą i myślę, że i bez mojego udziału takiego duchowego, a potem wsparcia montażowego, to wszystko by się udało, dlatego że Grześ, Agnieszka mają jakąś taką niesamowitą umiejętność i zdolność do przyciągania do siebie ludzi, którzy po prostu kochają kino i tak naprawdę cały ten film i cała ta produkcja nie jest o pieniądzach, jej braku, czy o tym, czy lepiej zrobić film w dużym budżecie, czy w małym, tylko o tym, że wszyscy jak tu siedzimy, no chyba, że ktoś się nie zgadza, to niech zareaguje, po prostu kochamy robić filmy i to, że ten film udało się doprowadzić do końca, że udało się go napisać, zmontować, nakręcić i że dostał się na festiwal w Gdyni, to jest przykład na to, że wcale nie potrzebujemy wielkich
wielkich pieniędzy i wielkiego zaplecza technicznego, po to, żeby po prostu opowiedzieć z pewną czułością jakąś dobrą historię tak naprawdę. I w tym wypadku tego filmu ja od początku miałem takie poczucie, że obcuję przede wszystkim z bardzo dobrym konceptem i z bardzo dobrą historią. Przez to, tak jak mówię, nawet jeżeli byłem tym dobrym duchem, to wydaje mi się, że i bez mojego udziału wszystko poszłoby w dobrym kierunku. Bardzo dziękuję Panie Krzysztofie. Teraz jeszcze wrócę do Grzegorza Jaroszuka, bo chciałam Cię zapytać też o obsadę, o jakieś Twoje marzenia obsadowe, bo wiem, że też udział Pana Olafa był tutaj spełnieniem marzenia, ale też pierwszy raz z Panią Izabelą i z Panem Adamem pracujesz, ale pojawia się też w tym filmie Piotr Żurawski, który był u Ciebie i w Opowieściach Słodni, i w Kebabie i Horoskopie oczywiście, w roli gościa, ale też jest tam taki bohater zbiorowy, bo film Drogi polega na tym, że bohaterowie idąc bądź jadąc spotykają kolejne osoby i tutaj wydawało mi się, że mi mignęła Marta Karwowska. Tam się mnóstwo twarzy pojawia, prawda, takich bardzo zaprzyjaźnionych i rzeczywiście ta rodzinna atmosfera. Hanka Podradza, autorka, czy kostiumografka tego filmu również jest w roli, jeśli dobrze pamiętam, Rudej. Więc jakbyś mógł też trochę opowiedzieć o tym tworzeniu i wypełnianiu ludźmi tego świata. Tak, sprawdziłem, czy mam włączony mikrofon. Mam. Zanim o tym opowiem, to chciałem powiedzieć, że Krzysztof nazwał to, co chyba było istotą tej pracy w sposób bardzo, bardzo trafny i ja myślę, że to jest dobry moment, żebym ja po prostu wszystkim podziękował właśnie za to, że zrobiliśmy ten film, że pracowali wszyscy, cała ekipa pracowała przy tym filmie ze mną, dlatego właśnie, że lubimy, kochamy robić filmy i to chyba było, tak jak powiedział Krzysztof, tym elementem, który nadał bieg, że tak powiem, sprawom, że to się w ogóle zaczęło dziać i to było dla mnie bardzo ważne i chciałbym wszystkim podziękować po prostu w tej chwili. I tak jak powiedział Krzysztof, to cała ta powiedzmy taka atmosfera tego, że lubimy robić filmy, że się lubimy osobiście, miała też przełożenie na to, co wspomniałaś, czyli poza oczywiście główną czwórką aktorów, z którymi była wspaniała przyjemność pracować tak jak powiedziałem, z Piotrkiem Żurawskim spotkaliśmy się na planie 3. raz i to też za każdym razem jest przyjemność. Z Adamem i z Izą to była nasza pierwsza współpraca, ale ja już tak naprawdę przed pierwszym naszym spotkaniem miałem takie bardzo dobre przeczucia i emocje i to jest ważne w momencie castingu i decyzji obsadowych, bardzo wierzyć intuicji i właśnie tak naprawdę przed naszym pierwszym spotkaniem na żywo, ja tą intuicję wtedy miałem i potem to się potwierdziło i rozwijało tak naprawdę. No wiadomo, współpraca z Olafem Lubaszenko to jest marzenie reżysera każdego, a dla reżysera, który robi drugi film fabularny jak ja, no to spotkanie na planie z kimś tak doświadczonym, znającym ten zawód, mającym takie umiejętności i możliwości, no to jest cały czas nauka. Tak samo jeszcze powrócę do pionu, że tak powiem, scenograficznego, ale oczywiście z chłopakami była wspaniała współpraca, ale to samo odnosi się do Magdy. Spotkanie z Magdą, no to jest czyste złoto, że tak powiem, dla reżysera. Możliwość obserwowania tego, jak Magda myśli o scenografii, która opowiada i pomaga reżyserowi opowiedzieć historię. Ma bardzo ważny wpływ na to, jak reżyser opowiada historię. Więc docieram wreszcie do odpowiedzi na pytanie o role epizodyczne. W rolach epizodycznych występują również przyjaciele właśnie, osoby, które lubię, tak jak powiedziałaś, Marta Karwowska, z którą byliśmy razem na roku. I teraz mamy w konkursie filmy. Byliśmy też z Magnusem von Hornem na roku, który też ma film w konkursie, więc nasz rok ma taką dosyć silną reprezentację. To powiem jeszcze.
Tak jest, tak, więc się spotykamy tak wirtualnie w tym konkursie w tym roku i bardzo się z tego ucieszyliśmy, jak była ta wiadomość. Więc ja po prostu zapraszałem tak na takiej samej zasadzie do ról epizodycznych ludzi, których bardzo lubię i z którymi po prostu chciałem się spotkać na planie, ale też nie tylko na planie, bo spotykamy się poza planem. No. Bardzo piękne są to spotkania zapewne. Jeszcze muszę cię zapytać, bo oczywiście ten rytm tutaj jest bardzo specyficzny tego filmu i też widz wchodzi w ten film, myślę, musi się w te zazębiające się zębatki również poszczególnych scen wgrać. To znaczy zaczynamy płynąć po jakimś czasie, prawda? To jest bardzo specyficzny. Ale dla mnie muszę powiedzieć, że jak już weszłam w rytm tego filmu, to zaczęłam zwracać uwagę na bardzo na mnie zaczął oddziaływać także sensualnie i zaczęłam zwracać uwagę na jedzenie, bo oczywiście jedzenie jest do życia potrzebne. W Kebabie i horoskopie, jak przypomniała mi dzisiaj Agnieszka Kurzydło, też sporo bohaterowie jedli. Tutaj zauważyłam i frytki, i pizzę, i coś, czego nie byłam w stanie zidentyfikować, ale jakoś mam niesamowitą ochotę zapytać cię właśnie o te sceny i o to rozkładanie planu dnia właśnie w ten sposób i o używanie tego rekwizytu, jakim jest jedzenie na planie. To, czego nie byłaś w stanie zidentyfikować, to najprawdopodobniej były hot dogi. A, bardzo możliwe. Tak, to były hot dogi. Jedzenie w tym filmie miało taki też budować pewną... Podejmowaliśmy decyzję wspólnie na temat elementów, które budują pewną taką tymczasowość tego, że oni się spotkali pierwszy raz od długiego czasu i najprawdopodobniej na krótko i że nie zakładają, że to jest jakieś poważne spotkanie, więc na przykład aktorzy, znaczy postaci nie ściągali kurtek w scenach we wnętrzach. To były takie małe decyzje, powiedzmy to inscenizacyjne, które budowały tą taką tymczasowość tego spotkania, takie wrażenie tymczasowości dla postaci. A kwestia jedzenia, to też chodziło o takie coś, że oni trochę się oderwali od swojego życia i jeden z trójki głównych bohaterów filmu, Piotr, w takiej krótkiej ekspozycji możemy zobaczyć, że on najprawdopodobniej głęboko uwierzył w sens jedzenia zdrowej żywności, ale tutaj powiedzmy jest taka wyjątkowa sytuacja spotkania z niewidzianą dawno temu rodziną, więc sobie pozwoli na zjedzenie 4 hot dogów na bazarku bądź ileś tam frytek. Więc to jedzenie takiego właśnie fast foodowych potraw, że tak powiem, miało podkreślać taką tymczasowość tego spotkania i tego, że oni się tak na chwilę teoretycznie spotkali. No nie wiem, też jedzenie jest taką czynnością, którą to jest, może powiem coś głupiego, ale bardzo często jemy. I myślę, że pomijanie jedzenia... To ma sens. To ma sens. Okay, tak. Że tak powiem, jako elementu sceny, nie ma co tego pomijać. Ja bym tak powiedział. Też oczywiście, ja to zgadzam. Może Olaf coś byś na ten temat? Ja chcę tak chętnie o jedzeniu, to ja mogę, ja się na tym troszkę znam. Choćby dlatego, że najdłużej z was jem. To chodzi mi o długość życia. Więc muszę powiedzieć, że teraz słucham z szeroko otwartymi oczami, czyli musiałem wyprzeć. To było klasyczne wyparcie. Ja tego w ogóle nie pamiętam, tego jedzenia. Grzesiu. Nie, bo to ojciec rzeczywiście nie jadł. To dzieci jadły. Tak. Kamień z serca. Tak. No ale ojciec jadł pizzę też. Tak. Był taki... Ja w ogóle chcę powiedzieć, że to jest takie naprawdę niezwykłe doświadczenie, cały ten film. Wszystko, co się wokół niego działo. Choćby to, że kręciliśmy go stosunkowo długo i w kilku etapach, to tutaj patrzę, nie wiem, czy widać na Agnieszkę, która jest u mnie w prawym górnym rogu, nie wiem jak u państwa i na Grzesia. Więc jak mówisz o tym, że to jest chwilowe i tymczasowe, to trzeba powiedzieć, że ta chwila trwała dobrze ponad rok.
dla nas i dla mnie też nie skończyła się bardzo szybko. To znaczy, to było na tyle intensywne doznanie, doświadczenie i przeżycie, że kilka tygodni dobrych zajęło mi żegnanie się z tą postacią i już prawie mi się udało, ale wtedy się okazało, że film jest gotowy, wchodzi do dystrybucji i przepraszam, zaczynamy o nim mówić, jeszcze nie wchodzi, może wejdzie niedługo. I wszystko mi się przypomniało, wszystkie te rany emocjonalne, ale też miłe rzeczy wróciły, więc oby ten film żył jak najdłużej, bo ja bardzo polubiłem swoją rodzinę filmową. Siebie może trochę mniej, ale moje słodkie dzieci, które tu widzę na tych małych ekranikach, stały mi się bardzo bliskie, zgodnie zresztą z przepowiednią zawartą w tytule filmu, chociaż sam tytuł, co już wielokrotnie mówiłem w tym towarzystwie, ale pierwszy raz na festiwalu w Gdyni, chociaż sam tytuł jest pewnego rodzaju prowokacją intelektualną i raczej przesycony jest gorzką ironią, jeśli już. Teraz pytanie takie porządkujące. Grzesiu, Agnieszko, czy zdradzamy zakończenie tej rozmowy? Nie. Nie, jednak nie. Jednak nie, jednak nie. Tęczownie macha Słucham. ręką Agnieszka Kurzydło. Nie. Słucham, co chcecie opowiedzieć. Czy ja dostatecznie wyznałem miłość? No bo to chciałem właśnie zrobić. Wyznał pan, ale nawet nikt pana nie zmuszał do tego przecież. Może się zawstydziłem jak zwykle i uciekłem w jakieś słowne zabawy. Także love. Ale bardzo ciekawa tutaj jest i zresztą też miałam o to pytać, jest to historia, która pewnie dla tych, którzy ją opowiadają w taki sposób filmowy właśnie, wchodzi w ciało, wchodzi w głowę, więc skoro pan Olaf już powiedział o tym długim rozstawaniu się i niemożnością rozstania się z ojcem, to jeszcze pani Izo, panie Adamie, państwa bym zapytała o to, jak te postaci zostały w was, czy zostały i pani Izo, pamiętam taką pani wypowiedź, że tutaj jeśli chodzi o Martę, cisza była dla pani wyzwaniem. To jest taka postać, która dużo obserwuje, więc jakby pani mogła troszeczkę poszerzyć to jedno zdanie. Tak, tu też nawiążę do tego, co powiedział Olaf na początku naszego spotkania i w kontekście pracy z Grześkiem, jak Grzesiek bardzo pilnował pauz i tych właśnie cisz w scenach i w naszym tam życiu filmowym. Więc to było super wyzwanie, zadanie, taka obserwacja tego świata dookoła. Marta jest taką dziewczyną zadaniową bardzo, więc potrzebuje wszystko mieć uporządkowane i też ta cisza i w tym może te pauzy, to, że obserwuje tę całą rzeczywistość jej w tym pomaga, że wszystko ogarnia po prostu i może jest to taki znak pragnienia kontroli, którą niekoniecznie ma. Chciałam też powiedzieć, że to, co Olaf mówił odnośnie gorzkiej ironii i naszych bliskich, to jak najbardziej prawda i to, co dla mnie było takie ciekawe i w jakim sensie jakby jak ta postać we mnie została, albo to, co wydarzyło się, jak w końcu zobaczyłam film, to dotarło do mnie, jakby skleiły mi się wszystkie części układanki i to było niesamowite dla mnie wyrażenie, bo dopiero wtedy w pełni zrozumiałam, kim jest Marta. I na to się złożyły wszystkie sceny, których nie byłam w stanie sobie wyobrazić podczas czytania scenariusza, czy podczas grania tych scen, bo po prostu byłam w środku. Więc dopiero po ostatecznym obejrzeniu filmu zrozumiałam, że Marta to jest taka dziewczyna, taka, za którą się nikt nie obejrzy, jak wyjdzie z autobusu. Wszystko jest z nią okej. Jest dobrze ubrana, ma pracę, dobrze wygląda, jakby wszystko jest tip-top, ale jest taka zwyczajna.
No i to było takie mocne wrażenie i to było super zadanie, które podświadomie, nieświadomie wykonywałam, ufając w pełni Grzyśkowi i temu, o co mnie prosił. Naprawdę nie potrzebowałam wiedzieć tego wszystkiego, żeby to zrobić. I to jest też, no nie wiem, no, to za co kocham to robić, że czasami nie warto wszystkiego nazywać, po prostu warto, że się zbierze parę osób, które wie, jak coś robić i mamy taki efekt, jaki mamy. Także dzięki bardzo. Panie Adamie, jeszcze do pana głos wędruje. Rozstanie się z tą rolą nie było tak dotkliwe, jak rozstanie się z ludźmi, z którymi robiłem ten film, ponieważ była to wspaniała przygoda. No a jak się żegnaliśmy, no to doszła świadomość, że skończą się między innymi żarty Olafa o 6 rano w piwnicy domu, o którym mówił Baryła. Skończą się pyszne tosty. Wątek jedzenia jednak się pojawia. Tego nie było na zdjęciach. To było w making-offie. Które wcinaliśmy. Ciasteczka, które Olaf przywoził z BP i mówił: macie, jedzcie moje dzieci. Bezglutenowe. Bezglutenowe. Może trochę żartuję, ale też nie żartuję, bo ten mikrobudżet z jednej strony może produkcyjnie jest niekorzystny, ale tak ze strony ludzkiej to z mojego doświadczenia uważam, że takie mikrobudżety sprzyjają temu, że gdzieś ludzie nadrabiają to bliskością wobec siebie. Kiedy może troszkę warunki są mniej korzystne, to wtedy gdzieś ludzie muszą ratować się właśnie bliższym kontaktem ze sobą. A tak indywidualnie ze swojej strony, czy długo się rozstawałem z postacią, czy ta postać zostawiła we mnie ślad? Postać zostawiła we mnie duży ślad, ponieważ ja nigdy w życiu nie lubiłem prywatnie kąpieli. Zawsze wybierałem prysznic, ale w marcu, 2 lata temu, strasznie przemarzłem na planie, bo mój kostium był taki troszkę cienki, a było już 0, 1, 2 stopnie. Wróciłem do mieszkania i pomyślałem, kurczę, co zrobić, żeby się troszkę ogrzać. Więc pomyślałem, no jest kąpiel, jest coś takiego jak kąpiel. I wziąłem tę kąpiel i od 2 lat codziennie od tego czasu biorę kąpiel. Zakochałem się w kąpieli, więc tak rola Piotrka wpłynęła na moje życie. Pomyśl o prysznicu, prysznic tęskni, prysznic jest niepocieszony, szlocha. Różne są etapy, może przyjdzie jakaś nowa rola i wrócę do prysznica. Podpowiedź o rozgrzewających kąpielach myślę, że jest w sam raz na tę porę roku, bo festiwal wyjątkowo oczywiście odbywa się w grudniu, ale jeszcze idąc trochę na tej nucie z lekkim przymrużeniem oka muszę zapytać, bo nie ma dzisiaj z nami, ale warto wspomnieć jeszcze Kamila Kuś, producent liniowy filmu i ona jest oczywiście jako producent liniowy w napisach, ale pojawia się jeszcze raz w napisach. Bardzo dokładnie to przeanalizowałam. Jako specjalny asystent do spraw fryzury aktora Adama Bobika. Czy mogą Państwo to rozwinąć? Bo jak przypominam sobie, jak pan Adam mówił, jak postać była opisana w scenariuszu jako 30-letni łysiejący grubasek. Oczywiście wiemy, że tak nie wygląda ostatecznie, ale o co chodzi z tą fryzurą i ze specjalnym asystentem, Kamilą? To ja bardzo zacząłem przygotowywać się do roli wyłysiałem. Nie, żartuję. Chodzi o to, że była pewna przerwa w zdjęciach i ja musiałem ściąć włosy. Potem, co jest ciekawe, czy w ogóle widzowie zauważą tę rzecz. I potem musiałem grać w peruce i podczas charakteryzowania mnie, dobrze powiedziałem, jest takie słowo? Język polski jest elastyczny, możemy ewentualnie przyjąć słowo, którego nie ma. Podczas charakteryzacji były potrzebne 2 pary rąk. I tutaj właśnie Kamila ratowała nas, mnie i Dorotę, będąc asystentką. Ja nie wiem, nie widziałem tego, co ona tam robi, ale chodziło o jakieś sprężynki, które było trzeba wplatać o godzinie 5:30 rano we włosy, a potem zdejmować to i no, gdyby nie Kamila, to byśmy nie zrobili tego filmu. Dlatego ja sobie pozwolę dodać, ponieważ to ma, ta
opowieść ma dwie strony. Problemem nie było to, znaczy to Kamila przede wszystkim specjalnie poprosiła o to, żeby miała takie tak zwane kredyty, znaczy tak była opisana oprócz swojej normalnej funkcji. Właśnie ze względu na tą 5:30 rano, a czasami wcześniej i ze względu na to, że tak, mieliśmy przerwę w zdjęciach, ale Kamila czuła osobisty zawód z tego powodu, że Adam nas nie uprzedził o tym, że ma zamiar włosy ściąć, w związku z czym była to taka mała szpila po wszystkim, więc Kamila niestety nie mogła z nami być, podobnie jak Piotrek Żurawski, bo akurat oboje są w podróży. Inni członkowie ekipy też byli pozajmowani, także teraz ich nie ma, ale Kamila, znaczy dopowiadam tą historię trochę na prośbę Kamili. Także pozdrowienia Adamie od Kamili. Dziękuję. Ja mogę się zgłosić na chwilkę tylko, bo Bardzo proszę. coś mi mówi. Nie wiem, czy to jest doświadczenie, czy intuicja, czy po prostu coś w powietrzu, że ta rozmowa nie za długo się już skończy. Tak. Więc chciałem jeszcze zdążyć powiedzieć coś poważnego, w miarę poważnego, spokojnie. Były jeszcze dwa powody, dla których ten film miał dodatkowe znaczenia dla mnie. O jednym już tu Paweł mówił, w ogóle padło to nazwisko Magdy Dupont. I ja się pierwszy raz z Magdą spotkałem na planie takiego filmu, krótki film o miłości i serii Dekalog, cyklu Dekalog, bo tam ona była dekoratorem wnętrz. Więc kiedy ją tu zobaczyłem w tej naszej willi, to jakieś takie drzwi w głowie i w pamięci się pootwierały. A druga sprawa to Łódź. Nie wiem, czy możemy mówić, że część zdjęć odbyło się w Łodzi. Mam nadzieję, nie zdradzę zakończenia. Spokojnie, Grzesiu, spokojnie. Ale Łódź jest dla mnie też szczególnym miastem, bo tam spędziłem parę lat mojego życia, tych najbardziej chyba aktywnych zawodowo, filmowo. Więc no to tyle. To taki sentymentalny wątek. Po prostu chciałem podkreślić, że oprócz tego wszystkiego, o czym mówiliśmy wcześniej, ten film miał jeszcze dwa aspekty. Jeden personalny, mówię tu o Magdzie, i drugi wspomnieniowy, mówię tu o mieście Łodzi. Serdecznie pozdrawiam. Ja chciałam podziękować Olafowi, że wspomniał o Łodzi. Miałam nadzieję, że dotrzemy do tego kawałku. Na pewno reszta ekipy ze mną zgodzi. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie i bardzo dużą pomoc i od Łódzkiego Film Commission, i od szkoły w Łodzi. I tak naprawdę tutaj powinny jeszcze siedzieć przynajmniej ze 3 osoby reprezentujące Łódź, która bardzo nam pomogła przy bliskich. Także bardzo dziękujemy Łodzi. Dziękuję bardzo i ja jeszcze tylko króciutko dopowiem, rzeczywiście Pani Olafie, widząc Pana biegnącego wśród tych bloków, miałam takie przebłyski z krótkiego filmu o miłości. Rzeczywiście jakoś na wielu poziomach to wywołuje także u widzów różne wspomnienia. No ale rzeczywiście miał Pan rację, Pana intuicja Pana nie zawiodła, że już musimy powoli to spotkanie kończyć. Bardzo się cieszę, że też padła ta informacja o Łodzi, bo tam też część zdjęć powstawała. Bardzo Państwu dziękuję. Film Bliscy w konkursie głównym 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To jeszcze teraz przedstawię wszystkich, którzy z nami byli. Była Karla Strojakowa, która już chyba nas opuściła, ale dziękujemy bardzo oczywiście za to, że przez moment z nami była. Petr Ostrouchow, kompozytor, bardzo dziękuję. Agnieszka Kurzydło, producentka, Mental Disorder. Krzysztof Komander, montaż, Paweł Baryła, scenograf, autorzy zdjęć, Robert Lis i Magnus Borge, Olaf Lubaszenko, Izabela Gwizdak, Adam Bobik, aktorzy i Grzegorz Jaroszuk, scenarzysta i reżyser. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Dziękujemy bardzo. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję Państwu za obecność dzisiaj, dziękuję Państwu za rozmowę. Państwu również dziękuję za obecność i zapraszam na kolejne spotkanie, na kolejne konferencje, tak jednak te spotkania nazywamy, wirtualne na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jeszcze dziś wieczorem o 21:00 spotkamy się z twórcami filmu Magnezja. Do zobaczenia.